The situation regarding women's rights reflects how weak is our democracy, that in fact the society, which is not much more conservative than many other European countries, still has no any power or is not able to influence the politicians. This is, I would say, it's vice versa. These are the conservative politicians with the mission, some of them really fanatic, which push for their vision to be implemented. Znaczy, no moim zdaniem w ogóle nie ma społeczeństwa obywatelskiego i zasadniczo rzecz biorąc, no kłopot u nas z tym, że jesteśmy katolikami, czyli mamy dużą skłonność do bycia hipokrytami i jednocześnie mamy, że tak powiem, doświadczenie byłego reżimu, gdzie wiele ludzi obawia się, że gromadzi się na nich no, te kwity, że zasadniczo rzecz biorąc, no rzeczywiście taka moja praca, że tak powiem, właśnie z ofiarami zgwałcenia nawet, które miały na przykład prawo do tego, żeby mieć aborcję, no, wykazuje, że one nie chcą tego robić legalnie. Znaczy, że zasadniczo rzecz biorąc, nawet ta ustawa, która jest obecnie, jest niekonsumowana. As far as abortion question is concerned, certainly you can observe that the society, which in the very beginning, when the abortion debate has started, was completely not supportive to restrictions. But after now 17 years of debates, permanent debates, of course the language has changed and positions of many members of the society also became more, I would say, restrictive, and also a new generation of people were born for whom restrictive legislation is a legal reality of this country. When I was born, for me it was obvious that abortion is legal, but for new generations this is the reality, and for them liberalizing would be something, a radical change. Polityka rządu obecnie w Polsce prorodzinna polega na lansowaniu modelu rodziny z dużą ilością dzieci. Konserwatywny model rodziny propagowany przez partie prawicowe w Polsce nie przystaje do rzeczywistości, bo po pierwsze, polska rodzina się rozpada, co 5. małżeństwo kończy się rozwodem, ponadto oficjalnie ponad 1 milion Polaków wyemigrowało szukając pracy za granicą, mówi się naprawdę o 2 milionach, czyli następuje także rozpad związków, a coraz więcej kobiet jest wykształconych i nie chce zostać w domu, tylko prosi o elastyczny czas pracy. I tu się rozmijają dążenia grup organizacji kobiecych z tym, co stara się wprowadzić rząd. W tej chwili w Polsce nie ma żadnej partii, która by głośno odważyła się powiedzieć, że kobieta ma prawo usunąć ciążę, jeżeli widzi taką potrzebę.
There was no natural civil society development under communism. The natural movement was broken. So, for example, in the beginning of before the World War II, we had a lot of women's groups of all kinds, from feminist type into more like women's kind, those charity groups. But that was completely, closed and disappeared. And so in the beginning of the 90s, we had to start from the beginning. So this is one of the reasons that, for many years was nothing. So, and of course, in this case, when the church is a very important key player on the scene, and even the strongest movement wouldn't be successful to oppose. And if you can count organizations with your fingers. Probably the most visible was the fact that women's groups got very much involved in gay pride. LGBT groups are very active on our manifests, as we call them, so this our parades, 8 March parades. So we both support us also because we know that we both are in similar situation and we have to work together. Some of us are just left-wing activists because pro-choice manifestations, demonstrations are organized also by workers' associations. Mm-hmm. For example, the miners were our security group on our demonstrations, and they are really involved, and they treat abortion, they think about abortion in a very emotional way. They are very pro-choice. Polish miners are very pro-choice. The reality here, one is based on a principle idea that you have to see sexuality and reproduction in holistic way, and all kinds of oppressions, although personally may not affect us, but they affect in more general terms. The problem is not that you've got only one point of view about abortion, but the problem is that whole discussion about abortion is moved into right, but really into radical right. Stereotypes about you, and you can't say what you really think, but you have to fight with the stereotypes about you. So the main thing is not what is your idea, but you as a person who is pro-choice, who is bad, without any moral feelings or something like this. The general attitude of media, if I were to generalize, has changed a lot since the beginning of 90s until now. At that time, there have been much more sensitivity, although we were criticizing a lot the media at that time. But now, when I compare, I see that they were much more sensitive to this issue than now, and they were showing much more of life, of women who spoke about their experience or women's position. Now, if this issue is addressed in the media, which happens very rarely, there are mainly politicians who speak. W każdym razie obserwuję nieustannie jak gdyby przykłady dotyczące rozmaitych tam takie sensacyjne programy tu przestępstwo, tam przestępstwo kobiety, prawda? Kobiety dokonują zbrodniczych czynów, kobiety są właśnie takimi nosicielkami zła.
pour toujours mon ange, mes condoléances, laisse reposer ces souvenirs sous nos soupirs. I wydaje mi się, że takim mechanizmem jakiejś zmiany społecznej mogłoby być wskazanie na cynizm polityków, cynizm rządzących ludzi, którzy traktują instrumentalnie sprawę aborcji. Z jednej strony ma to jak gdyby przekierować energię społeczną na ściganie aborcjonistek, feministek, gejów, lesbijek, Romów i tym podobnych mniejszości, ukierunkować niezadowolenie społeczne właśnie w stosunku do tych wymienionych grup. W takim doświadczeniu Towarzystwa Interwencji Kryzysowej tych osób, które się do nas zgłaszają, to są bardzo często kobiety narażone na przemoc, kobiety bite. I takim argumentem, który się pojawia ze strony sprawcy, jest to, że kobieta jest morderczynią. Że dokonała kiedyś aborcji, nawet w takich okolicznościach, że ten partner ją do tego zmusił. Jednak to pojawia się jako podstawowe usprawiedliwienie przemocy w stosunku do niej. Ona jest morderczynią. Może również dochodzi do takiego uwewnętrznienia przez kobiety tej wizji. Kobiety są bardzo silnie indukowane poczuciem winy za dokonaną aborcję. I wszędzie, w urzędzie gminy, w szkole, nie tylko w kościele, mogą znaleźć plakaty, które przedstawiają właśnie jakieś informacje o cierpieniach domniemanych tych płodów, rozszarpane te zwłoki płodów i w ich głowach również jest poczucie, że być może rzeczywiście dokonały jakiejś strasznej zmiany. No jak zaczęłam trzecią ciążę, też mi lekarze to samo mówili, że grozi mi utrata wzroku. No i tu już zaczęłam walczyć o to. U nas w gazetach jest pełno ogłoszeń właśnie informujących o dokonaniu aborcji. No zgodził się lekarz, ale chciał wtedy 5 000, więc to było w ogóle nierealne przy moich dochodach 5 000. Szczerze powiem, że u mnie jest zagrożenie nawet sen. Szarpnięcie autobusu, potknięcie się, a obojętnie co, no w każdej chwili ta siatkówka może pęknąć, spaść. Ale wiadomo, że się nie może człowiek przystosować do tych rzeczy, które lekarz każe, no bo co, no, jak ta mała chce na ręce iść, no to co ja na ręce nie wezmę. A Strasburg nie brał tego, znaczy było brane pod uwagę, że nie jest przestrzegane prawo w Polsce. No i wiadomo, no oni się odwołali do Wielkiej Izby. Myślę, że oni po prostu grają na zwłokę. Wiedzą w jakiej ja jestem sytuacji, także... Znaczy jeszcze, może tutaj jeszcze podwrócę pewnie, jak złożyłam skargę do Trybunału, to 68 organizacji katolickich przeciwko mnie też stanęło. No i oczywiście ja powiedziałam, że znając moją sytuację, żadna z tych 68 organizacji katolickich nie przyszła do mnie, nie zapukała, czy ja mam na jedzenie dla dzieci, czy mam za co leki wykupić. Tym bardziej, że teraz w wieku rok temu mojego syna najstarszego ujawniła się badaczka. Także to jest następne wydatki, które państwo taką osobę zostawia jakby na samej sobie. There have been some extreme fundamentalist youth groups
very aggressive and very anti-abortion and anti-gay lesbians, and they were famous for street actions to oppose of all actions we've done. So, for example, in Władysławowo, when Women on Waves were there, they were there too and were trying to block our activities. But now they are not that strong anymore, because they are in parliament and government now, so they are less in the streets. But this is very unfortunate that they are now in key positions, political positions. Mówi się o dziecku pewnie 1000 i o innych dzieciach, że są ocaleńcami. Pojęcie ocalonego jest związane z Holokaustem. Jest taka praktyka terapeutyczna w Polsce, wyobraź sobie, że dzieci, które na przykład jest osoba, która dokonała aborcji, ale ma tam powiedzmy tylko dzieci, tak? I te dzieci są ocaleńcami, rozumiesz? Że w tym łonie tej matki został zabity ich braciszek lub siostrzyczka, a oni ocaleli. A propozycja terapeutyczna jest taka, że największym jak gdyby zaburzeniem tej kobiety, która dokonała aborcji, ma być to, że ona nie odczuwa winy. Nie odczuwa winy. Że czuje się winna. W tej właśnie retoryce są takie głębokie mechanizmy wyparcia, że ona zabiła część siebie, tą część, która mogła czuć, która mogła myśleć. I że teraz poprzez to jak gdyby przywrócenie pamięci o tym dziecku, które zostało zamordowane, ma być jak gdyby zrekonstruowana jej osobowość. Ta część jak gdyby utracona ma być przypisowa. Dochodzi, w tej terapii proponuje się takie rytuały, jak gdyby dokończenie tej ciąży, urodzenie dziecka, śmierć dziecka i pogrzeb. Rozumiesz? Ta terapia ma objąć nie tylko tą kobietę, ale całą jej rodzinę, ponieważ te inne dzieci są ocalonymi. I propozycje są takie, żeby na ten grób symboliczny tego płodu cała rodzina zaszalniała. Zdajesz sobie z tego sprawę? W tej książce Piekło Kobiet jest tam zamieszczanych kilka przypadków, ale jest bardzo dużo takich przypadków, które mogę tak powiedzieć, że chyba gorszych niż ja, bo już nie wiem sama jak kątem patrzę. Była ostatnio dziewczyna, która zmarła, bo lekarze miała zapalenie chyba jelita i lekarze powiedzieli tej mamie, żeby ona poszła, żeby ratowali po prostu dziecko jej. Więc oni powiedzieli, żeby córka się nie zajmowała własnym tyłkiem, tylko ciążą. No i zmarła. Te osoby, które właśnie się nieustannie powołują na wartości chrześcijańskie, bardzo selektywnie spostrzegają te wartości i nie są skłonne do tego, żeby na przykład rozdać cały swój majątek i ubogim i pójść właśnie, że tak powiem, pracować bezpośrednio na ich rzecz, prawda? Jedynym podmiotem, który ma właśnie wdrażać w swoim życiu wszystkie wartości chrześcijańskie, jest ciężarna kobieta. Ale nie mężczyzna, nie polityk, nie finansista, nie kapitalista.